To miejsce nie zmieni się samo. Każda zmiana zostawia ślad. Tylko czy ta wizja ma sens? Część terenu jest już zasiana, a tymczasem pora zbudować pierwszy dom. Postawiłem na taki powiedzmy kompaktowy, nie za duży. Będzie to 7x7. Tutaj jeszcze jakaś taka drobna dobudówka. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Później najwyżej będę zmieniał koncepcję albo po prostu budował też inne domy, no bo też cała wioska w jednym domie, jednego tego samego rodzaju, no to mogłoby być trochę nudne, ale najpierw trzeba zobaczyć, jak ten jeden tutaj wyjdzie. Jaki to będzie miało sens. O mój Boże, jak to wygląda? Co to jest za wielki kloc? To wygląda na razie bardzo źle. Ale powiedzmy, że zaufam procesowi i może później to będzie jakoś wyglądało. Może gdybym użył innego drewna? Chociaż ten kamień, to na pewno ten kamień, jego trzeba urozmaicić. Jakieś pododawać cegły, jakieś inne kamienie. Jakieś te takie popękane, takie zamszowe, tak no. Może to wtedy nabierze jakiegoś sensu i wyglądu. No nie wyszło tak źle. Po dodaniu tekstury wygląda to już znacznie lepiej. Nawet mi się podoba, nie powiem. Jest to ciekawa budowla, jak na pierwszy dom. Ta ściana tutaj trochę jest taka pusta, ale dawać teraz wszędzie okna z każdej strony albo jakiś balkon, no nie ma to sensu, bo to będzie szklarnia, a nie dom. Oczywiście nie będę budował każdego domu takiego samego, bo to też traci trochę sens, jeżeli chodzi o budowę miasta. No ten płot to ja to muszę w końcu wyburzyć, bo tylko mi przeszkadza. Trochę to jeszcze udekoruję. Jakieś może doniczki z kwiatkami. No i w środku muszę trochę tutaj zagospodarować ten dom. Mamy sobie jedno piętro i mamy taki strych z widokiem na, nie wiem, na przystań później. Tu może jakąś szafę wstawić albo, nie wiem, tu? Nie, tutaj to się nie zmieści, ale tutaj, no, taką z jakąś zbroją, jakieś książki, coś w tym stylu. Nie głupie. Można by rzec, że pierwszy dom gotowy. To jeszcze zostało mi 544 domy. To jest ciekawe zadanie i to nie będzie szybkie zadanie. W ogóle w międzyczasie musiałem iść po kolejną książkę z piórem, bo tamtą pierwszą zapisałem i nie doczytałem, że nie mogę później jej edytować. A wiadomo, ilość populacji cały czas wzrasta, co mnie bardzo cieszy, tylko teraz muszę wyrobić się faktycznie z tymi domami, no i tą wioskę wyciąć w pień i wyrównać teren. Jak na pierwszą szafę nie wygląda to źle. Wiem co, potrzebuję tej takiej półki z książkami. Tylko teraz skąd ją wytrzasnąć, to jest dobre pytanie. Nie chciałbym chyba kraść z tej wioski. Przecież ja i tak ich wyburzę, nie? Bo teraz gdzie to były te książki? Te regały były chyba w obserwatorium. Tak, tam było dużo książek. No, myślę, że się nie obrażą, jak im jedną ukradnę. A może tego grzyba im ukraść? To jest grzyb? Nie wiem co to, ale może innym razem. Dobra, to trzeba teraz zmontować sobie tą biblioteczkę i stawić do domku, chociaż ja bym potrzebował dwóch przynajmniej. Chyba im jeszcze trochę podkradnę. No i od razu jakoś lepiej. Dobra, idę ukraść jeszcze jedną doniczkę i na tym chyba się na razie zatrzymam. No i pięknie. Na razie ponumerowałem ten dom jako 1. Jeszcze zastanawiam się nad jakąś nazwą ulicy może? Może by to nie było głupie? Bo później jak już będzie tych domów tam ponad 500, to żeby znaleźć jakiś konkretny, no to będzie trzeba się orientować, co gdzie mniej więcej jest. Może taka plażowa? Ale jeszcze nie wiem, czy ten będzie akurat pierwszy tutaj gdzieś w kolejności, czy będzie może, nie wiem, 10, bo tutaj dobuduję wcześniej jakieś domy. Tutaj zastanawiam się, czy już nie zrobić sobie jakiejś takiej ścieżki, powiedzmy, mniej więcej, nie wiem, gdzieś tak, żeby tutaj odstęp zostawić o tak o, gdzieś tam powiedzmy mniej więcej i tu budować kolejny dom, ale dziwny kurczak. E, Wracając do domu. Tutaj teraz postawić może, tak jak te bloki stoją, kolejny dom, ale już żeby szedł tutaj. Czyli żeby on przynależał tak trochę do tej ulicy i tutaj będzie wejście do tego domu powiedzmy jakieś, a ten żeby był tutaj, w tamtą. Tylko teraz zastanawiam się, czy to nie psuje takiej koncepcji właśnie
tej ulicy tutaj, bo może zrobić tak, że tutaj jeszcze jeden dom jakiś taki normalny w stronę ulicy, tu potem może drugi. Przecież nie, bo te domy to już będą szły tutaj tak o... Ale może też nie głupie. Nic, wybuduję to się dowiem, ale wybuduję jakiś inny teraz dom. Co jakiś czas przychodzę do Kowala, bo tam mam całą resztę materiałów. I tak ciągle przechodzę i ciągle go słyszę. Ale do tej pory go nie widziałem i się zastanawiam, gdzie on tutaj wlazł. I teraz patrzę, a on wlazł tutaj, za komin. I tak sobie tutaj siedzi. Brawo ty, kiedyś cię wyciągnę. Ogólna bryła nowego domu jest. Postanowiłem go jednak z wejściem zrobić tutaj na ścieżkę przy plaży. Zabrakło mi jedynie drewna, a nie zasadziłem wcześniej żadnych drzew, więc teraz czekam aż mi wyrosną. Myślę, że będzie ok nawet. Ten mi się wydaje taki bardziej miastowy, ten jakiś taki mniej, ale to może dlatego, że ten jest po prostu wyższy i jest taki bardziej ściśnięty, nie? I właśnie bardziej miastowy, a ten to bardziej taki gdzieś na obrzeża. Ale w sumie tam będzie gdzieś centrum, a tu będą właśnie już takie bardziej obrzeża, więc może jak to się będzie kończyć, to tutaj będą zaczynały się właśnie jakieś takie domki bardziej takie podmiejskie, coś w tym stylu. Powoli ten dom nabiera wyglądu. Tutaj jeszcze pójdą kraty. Muszę więcej żelaza nazbierać i chyba niedługo czeka mnie jakaś wyprawa. No i w ogóle myślę, że muszę wybrać się na wyprawę, żeby trochę więcej takich dekoracyjnych rzeczy zdobyć. Na przykład jakichś liści albo krzaków, żeby mieć na dekorowanie. No bo z tej strony to aktualnie to wygląda jak wagon. Tak mi się trochę to kojarzy. A przydałoby się tu trochę udekorować. Znowu tutaj przyszli. Kolejny oddział. Już chyba mnie nawet zauważyli. Albo i nie. Idą gdzieś tam dalej. No ale znowu będę musiał się ich pozbyć. Faktycznie będę musiał zadbać o jakąś fortyfikację tutaj, no bo to już jest trochę za dużo. To już jest trzeci oddział, który mi tu będzie przeszkadzał. Oni mi jeszcze celują w tego biednego tam wieśniaka uwięzionego. No, jednak ta chata się na coś przyda, bo tutaj ich wybiję. Chyba że prędzej sam tutaj umrę, bo już nie wygląda to dobrze. Ale... O, nie jest dobrze. Jest kompletnie źle. Muszę szybko zregenerować. Gdzie oni tam są? Czemu ja myszek ze sobą nie wziąłem? To jest dobre pytanie. Tam sobie poszli. No nie no. Chodźcie no tutaj. No chodź. Mnie już goni? Nie? Olał mnie? Słońce zaraz zachodzi. No chodź tu. Chodź. Biegnie za mną, czy nie? No nie, no kompletnie mnie olewa, dobra. Najpierw pójdę się przespać, a potem ich tam dogonię. Ała. Dobra, tego to ja tutaj chyba nie ścignę, ale ten może za mną pójdzie. No chodź, chodź, chodź. Biegnie za mną, dobra. Złapał przynętę, teraz biegniemy z powrotem do domu. Biegniesz za mną? Biegniesz, nie? I tu cię tak załatwię. Ła. Dobra, chyba umarł? Albo mi się wydawało, bo słyszałem naciąganą kuszę. Okej, ten umarł. Znowu mam od niego złowieszczy sztandar i złowieszczą butelkę. To będzie do kolekcji, ale teraz tamten jakoś. O! On mnie tutaj tako? On mnie teraz zaskoczył totalnie. Ja się go tutaj nie spodziewałem, że on mi stąd wyjdzie. On był tam. Co jest nie tak? Gdzie on tu polazł? A tu jest. Chodź tu. W sensie, chodź do domu. Ła, bolało. Chyba umarł? Kurczę, nie mam wody. Niedobrze. No, to już chyba wszyscy. W sumie coraz lepiej mi z nimi idzie. Mam już jakąś taką infrastrukturę do radzenia sobie z nimi, ale no, było ciepło. Nie powiem. Drugi dom praktycznie gotowy. Zostało mi dodać parę drobiazgów. Tutaj kraty. Trochę udekorować środek, bo trochę tutaj pusto. No i jakiś pomysł większy na tą piwniczkę poza tymi beczkami. Ale celem teraz będzie co innego. Teraz chcę udać się na małą przygodę, gdzie poszukam jakichś rzeczy dekoracyjnych oraz może też nowych materiałów.
dodatkowo potrzebuję więcej żelaza. Chcę stworzyć kowadło w końcu i naprawić swój kill off, który już jest na wyczerpaniu, a jest bardzo fajny. Do tego zaopatrzę się w sakwy. Przydadzą się. Mam też w planach przy okazji odwiedzić tamtą magiczną wioskę, żeby zebrać po drodze trochę książek, które tam były. I tak myślę, że będę powoli stamtąd zbierał te rzeczy. Ale najpierw to ja chcę udać się do tamtej jaskini tam. Może tam znajdę jakieś żelazo. Wzdłuż tamtego pasma, może tam za górą dalej troszeczkę znajdę też jakieś ciekawe tereny, które będą miały jakieś takie rzeczy dekoracyjne, jakieś może krzaki, krzewy, drzewa ciekawe. Jak nie, to pójdę prosto do tamtej wioski, zbieram trochę tych rzeczy, które tam były i udam się chyba w stronę, z której przyszedłem, żeby dotrzeć do tego lasu z tymi różowymi drzewami. One by też ładnie się nadały chyba do dekoracji, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, czy różowy tutaj będzie pasował, ale to już zobaczymy po powrocie. Tutaj mamy tą jaskinię. Mam nadzieję, że teraz nic mnie tutaj nie zaskoczy dziwnego. Mieszkał tutaj ten dziwny stwór taki, który mnie później prześladował. I chyba go tam widzę. Coś mi się tam świeci. Coś się zbliża. O mój Boże. Ale muszę go jakoś zwalczyć. No nie mogę tak tutaj tego pozostawić. Może gdyby tak tutaj oświetlić trochę. Jezu, jakie to jest straszne. Kopać się tutaj w dziurę gdzieś. Tak się zasłonić. Jakby. Ale on mi tam gdzieś ucieka cały czas. Gdzie ty tam jesteś? Tu jesteś. Panie stworze. Zrobimy cię w prosty sposób chyba. Czyli tu się wkopię. Boże, jakie to jest straszne. Tutaj i w taki sposób. O Jezu. Jezusie, jakie to jest straszne. On mi wchodzi do głowy. I właśnie sobie przypomniałem, że myszek nie wziąłem. A one by mi się tu bardzo przydały. Stwór z jaskini pokonany. To było takie moje pierwsze chyba Nemesis. Wow, ja tam mogę w ogóle schodzić, ale tu nic nie ma. A, no i słabo się przygotowałem, bo nie wziąłem sobie węgla na... Ale w sumie mamy tu węgiel. Chciałem powiedzieć, że nie wziąłem węgla na pochodnie, ale zapomniałem, że zostawiłem tutaj trochę, jak uciekałem przed tym stworem. Enderperła. Ciekawe. Ja już to chyba zdobyłem w tamtej wiosce wtedy. Tam było coś takiego. Okej, tu mamy coś więcej. O Jezu, nietoperz. Wystraszył mnie trochę. Jezu, co to jest? To coś wygląda jakby miał wybuchnąć. Wow. Okej. O nie, tam jest kolejny. Tylko mi tu nie wybuchaj. Nie no, nie idź tutaj. W sumie, jak się tak daleko stanie, to tak nie boli. Tylko teraz jakby mi taki teraz gdzieś tutaj w plecy wjechał, to nie byłoby ciekawe, więc trzeba być ostrożnym, ale chyba wyjdę na chwilę na górę i się prześpię, bo widzę, że już noc zapada. Czyli tak się żyje w jaskini, przynajmniej ładny widok. I to bardzo ładny. Może ja sobie tą... ja tą latarenkę to jak zwykle zostawiłem gdzieś nie wiadomo gdzie. Nie lubię takich rozwidleń, bo pójdę tam i jak tam mi coś wyskoczy, to nie będzie kolorowo. Strasznie tu cicho. Trochę się jednak cały czas obawiam, że coś może za mną chodzić. Trochę to stresujące. A ta jaskinia ciągnie się dalej. Ale nigdzie żelaza nie widzę. A, to jest chyba połączenie tych dróg. No dobra, to chociaż tyle dobrego. O, a tu nietoperz sobie śpi. A, właśnie go obudziłem. No, wybacz. I nic? Tyle? To cała jaskinia? Wygląda jakby miało się zaraz zawalić. Ale dobra. No jak cała jaskinia, to ja muszę szukać gdzieś indziej tego żelaza. Ładny promyk. Pada przez dziurę. Promyk nadziei. No ale dobra, nie ma co podziwiać, bo faktycznie mnie coś tutaj zaraz zje. Czyli co? Trzeba iść do góry i tam szukać czegoś. Ale fajnie, że udało się tą jaskinię tak zwiedzić całkiem bezpiecznie, bym to powiedział, pomimo tamtych trzech stworów. Co prawda ten czarny, dopóki się go nie zaczepi, to jest całkiem przyjazny. O, ładnie ten wiatrak w ogóle stąd widać. Czy wiatrak, młyn. Ale trochę jeszcze brakuje tam do zasiania, żeby to jakoś jeszcze lepiej wyglądało. Tutaj była ta piramida. Jezu, to... Boże, ja myślałem, że to ten stwór czarny, a to mysz. Właśnie, moje myszy. Właśnie, nie wziąłem myszy.
A tam jest to, coś ciekawego. Może ja bym tam zrobił na nich najazd? A może lepiej nie? Dobra, to szybki powrót po myszki i wracam w te rejony zobaczyć, co tu dalej jest ciekawego. Znalazłem jakieś żelazo w końcu. Jestem coraz bliżej celu i w sumie fajnie to wygląda, bo jest to po drodze. A tam jest gdzieś ta magiczna wioska, gdzieś tam, więc dobry kierunek. Pamiętam tą dziurę. To była dziura, gdzie tam po drugiej stronie pierwszy raz kopałem kamień i patrzyłem wtedy stamtąd tutaj, ale okazała się o wiele głębsza, o tam o. Ale tak głęboko to ja chyba będę kiedy indziej schodził. Jakaś kolejna wąska jaskinia i tak się zastanawiam, czy ja chcę tutaj wchodzić, ale no poszukuję surowców i jest mi to chyba niezbędne. Strasznie tu ciasno. Pytanie, czy gdzieś to w ogóle prowadzi. Wygląda jak ktoś by tu już był. No ale nigdzie to nie prowadzi tak naprawdę. I żadnych tu też surowców, a przynajmniej tych, co mnie interesują, czyli żelazo. Trzeba szukać innych jaskiń albo gór, bo w górach też, na zboczach jest sporo żelaza, a to są już nowe, niezbadane rejony. Coś zauważyłem, tam się coś dymi i jestem chętny, by to zwiedzić. Jestem tutaj w okolicy, tam gdzieś chyba była ta magiczna wioska, więc jest to po drodze, dlatego warto to chyba zwiedzić. Tylko co tam się będzie kryło? Coś, co będzie chciało mnie zabić? Czy coś, co mnie przyjmie z otwartymi rękoma? Wygląda na opuszczony, widzę z daleka pajęczyny. Pytanie, czy tam faktycznie mieszka ktoś normalny, czy raczej nie? A może to jest opuszczone miejsce? Widzę chyba przyjazną twarz. No dobra, raz się żyje, tu jeszcze o jakaś jaskinia, bardziej dziura, ale tam tu chyba nie będę schodził. To mnie bardziej ciekawi. Ten jegomość. Mieszkasz tu sam? O nie, tu ich jest o wiele więcej. Wymieniacie się za coś? Ty tylko sprzedajesz, czy kupujesz? Ty strzały, ten nic. Tu jeszcze jakiś jeden był. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty poszedłeś? Tutaj. Kim ty jesteś? Chyba kartografem, bo sprzedajesz puste mapy. Ale no, ciekawa budowla. Się nie da w ogóle wejść. Tu jest wszystko takie zabunkrowane. Tutaj też. O, to co to? Kot. Koty. Ale ładne oczy ma. Czy ja mu mogę coś dać i on będzie za mną szedł? Gdzie on poszedł? Gdzie ten kot jeden? Gdzie ten jeden z tymi ładnymi oczkami? A tu jesteś. Czemu uciekasz? Chodź tu. Nie, nie uciekaj. No, nie biegaj. Chcę ci dać jedzenie. Nie jesz takich rzeczy? To nie. A ziarno? Też nie. To łaski bez. No to chyba nie zaadoptuję kota. A tu? Da się wejść? Też nie? A nie, tu są drzwi. Okej, za wiele tu się nie dzieje. Tu jeszcze też nic. Dobra. I tu znowu zabunkrowane w środku. A jak tam do góry wejść? Przecież tam też są jakieś takie pomieszczenia chyba. To jest jakiś taki wyczyn parkurowy, żeby tu wejść. Tu są jakieś schody, ale no te schody za dużo to mi nie dają. One chyba tu powinny w ogóle być, ale patrząc na zrujnowanie, to za dużo tutaj nie zdziałam. Chyba że wejdę na tą górę i z tej góry tam coś się uda zrobić. Albo chociaż sprawdzić, czy jest warto tam się jakoś wspinać. Okej, tu też nic w środku, na dachu też nic. I tam chyba też nic nie będzie, tak mi się wydaje. No chyba nic tu nie będzie. No dobra, to taka ciekawa konstrukcja z niczym ciekawym w środku tak naprawdę. Więc pora wracać do naszego celu wyprawy. No i też ta góra taka słaba. Żadnych surowców, ani nic, po prostu... W ogóle właśnie, bo ja też chciałem zbierać materiały. Co mi da to? Co to jest? Terakota. Może ja tego sobie trochę nazbieram i w domu już zobaczę, co się da z tego zrobić. No terakota to brzmi bardziej jakoś tak elegancko. Może jakaś podłoga z tego wyjdzie, ciekawa, albo jakiś inny ciekawy budulec. To dopiero ciekawa dziura. I ona tam o wiele głębiej sięga. Wow. Coś tu się wydarzyło? Usłyszałem jakby dźwięk atakowanych myszy, ale dobra. No potężna dziura. Ciekawe co tu się stało. Coś tu uderzyło? Będzie trzeba to kiedyś zwiedzić. Wow. Świecąca kałamarnica? Albo ośmiornica? W sumie to nie wiem, nawet dwie, trzy. Oj, coś im się tam dzieje. Chciałem powiedzieć, że chyba się topią, ale raczej umierają z braku wody. Ale tej chaty to ja chyba nie odwiedzałem. Albo mi się wydaje.
Nie, tu mnie zdecydowanie nie było, a jest to w pobliżu tej magicznej wioski. Ale dobra, jest tu jakieś wejście? Czy do was się tu wchodzi przez jakiś płotek? Gdzieś tu chyba coś takiego widziałem. O tutaj. Także im jeszcze teraz zwierzęta nie pouciekały. I co wy tu macie? Jakaś skrzynka? O, pożywienie, ziemniaki. Ziemniaki to ja wezmę. Ziemniakami nakarmię myszy. Coś jest? Nie? Jakieś chyba arbuzy. O, ziarno. Ziarno to ja przyjmę. Trochę wam podkradnę. Sprzedajesz coś? Nieciekawe. Czy to jest... Czy to jest szczur? Co to jest? To jest... To był szczur? To jest szczur. Myślałem, że są to tylko myszy, a tu jeszcze szczur. O, nieźle. Nawet dwa. Tu jest w ogóle spory zbiornik wodny. Musiałem go obejść, bo moje myszy nie są w stanie przepłynąć takiej odległości. Ale przy okazji, no, zwiedziłem trochę terenu. Ciekawie to tutaj wygląda. Nie wiem, czy ja się nie zgubiłem. Gdzieś tutaj miała być ta wioska. Chyba tam koło tej góry. No, tak kojarzę, że tą górę tam wtedy przechodziłem w jakiś sposób. Ale to zaraz się dowiem. Wow, wow, ale bym teraz wpadł. Trzeba uważać na te dziury. Właśnie, może przy tej górze będzie jakieś żelazo? Ja tak pomijam i zapominam o swoich celach. O, to ładnie wygląda. Lawa z wodą. Ładnie. Niebezpiecznie, ale ładnie, tylko ojoj, kolejna przeszkoda, czyli muszę iść tamtędy gdzieś, ale bardzo ładny teren. Dobra, już kojarzę okolice, już wiem gdzie jestem. Tu jest ten namiot, przy którym zbierałem wełnę z owiec. Dalej poznaję po tym śniegu, który tutaj wtedy spadł. Długo się utrzymuje, nie powiem, ale już chyba właśnie paruje. Wszędzie dziury. Wszędzie można się potknąć i połamać. Tak, a tutaj jest ta wioska zaraz za tym. Czyli praktycznie dotarłem na miejsce. No, tutaj też ciekawy klif z tego co widzę. I to taki dość porządny. Nie mogę się doczekać, aż będę schodził na dół do tych wszystkich dziur, jaskiń, bo jestem ciekaw, co tam się kryje na dole. Ta góra w ogóle przypomina mi bardzo tamtą górę, gdzie zastanawiałem się, skąd zdobyć wodę. Chodziło o te butelki. Bardzo mi ją przypomina, ale to chyba nie jest ta góra, bo bym zauważył wtedy tą wioskę tutaj. W ogóle bardzo ładne miejsce na spanie. Tak właśnie sobie przypomniałem, patrząc na to, że ja tu buduję domy, a ja nie mam własnego domu. Tam był jakiś dom? Nie, ale tam była ta fontanna, w której też była skrzynka. Tutaj też jest jakaś skrzynka. Tu byłem? A byłem. A, i tu jest sadzonka wiśni. Okej, czyli to są te sadzonki tych, o. W sumie nie głupie. W sensie zrobić sobie taką dzielnicę kwitnącej wiśni, mogłoby to naprawdę bardzo ładnie wyglądać. Tam na górze też była jakaś skrzynka. Czy ja stamtąd wszystko wziąłem? Okej, jeszcze jedna. Ała, musiałem akurat spaść na beczkę. Jest tyle wody tutaj dookoła. To coś było? To nie była ta taka... Te jeziorko takie też? Z wodospadem takim? No. Tu jest jakaś skrzynka. Wow, to ja biorę łuk. A tu jest jeszcze jakaś beczka. Dobra, ryba tropikalna mnie niezbyt interesuje, ale czy jest tu coś jeszcze pod tą wodą? Bardzo ładnie tutaj w ogóle. Jak się stąd wychodzi? Halo. Czy ja tu utknąłem? Pomocy? A ten, tu jest chyba wyjście. Łuk to ja wezmę. Łuk to może mi się przydać. To ja może dzięki temu łukowi wtedy będę mógł najechać tamtych. Tak. To mi tam rozbili obóz za tą piramidą. To nie jest głupi pomysł. Tu coś pominąłem? Boże, tutaj jest jakaś dziura straszna. Dobra, sporo rzeczy na pewno było w domu pominiętych. Tutaj chyba gdzieś obok też była jakaś skrzynka, tak mi się wydaje. A tutaj nie było właśnie jakiejś skrzynki, której nie wyczyściłem. To jest w ogóle łóżko, teraz zauważyłem. Tu ktoś spał. O, nieźle. Dobra, to nie było ciekawych rzeczy, przynajmniej nie tutaj. Tutaj była jeszcze, pamiętam, jakaś ukryta beczka. Też nic ciekawego, to raczej moje pozostałości. I tu czegoś nie było, w ogóle jakiś dźwięk to wydaje. Jakbym po jakimś błocie chodził. Trochę obrzydliwe. Wydawało mi się, że były tu trzy przynajmniej skrzynki. A tu jeszcze jedna, dobra. Znalazłem. Jak ja to pominąłem? Nie pominąłem, bo to jest mój miecz. Ale to czemu ja nie wziąłem sobie tego napierśnika? On jest lepszy. Dziwna sprawa. A tu coś jest? Tam jest jakieś takie zarośnięte jakby? Ja coś tam widzę. Tam się coś pali. Tam jest jakaś skrzynia czy coś?
Nie wiem, czy ja chcę to przekopać, ale dobra, ja może pójdę na górę, się prześpię tutaj. Pozbyłem się starego kilofa i pozbyłem się bloków ziemi. Co prawda mogłyby one mi się do czegoś przydać w razie ucieczki, ratunku czy cokolwiek, ale najwyżej będę ratował się terakotą. A tak to już jestem full. W ogóle ja zapomniałem, że ja miałem plecak. Tylko gdzie ja ten plecak wcisnąłem, to jest dobre pytanie. To jest w ogóle... Tam jest jakieś wejście czy coś? Czy o co tu chodzi? Jak już tą dziurę wcześniej widziałem, no nie zerknąłem tutaj, ale no nic tu nie ma, bo może jakaś tajemnica, może ktoś tu coś... A! Jezu! Ła! Ła! Co to było? Co to było? Myszki chyba się za niego wzięły. O tak. Boże. Szkielet mnie tu zaatakował. A! Boże. Co to jest? Bierzcie go, myszki, bierzcie! O nie, o nie, o nie, to ten wybuchający. Nie, 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 nie tędy, nie tędy, nie tędy! Moje myszki! O nie, co to jest? Jakieś duże coś. A raczej dziwne coś. Uciekamy, uciekamy. Okej, to się pali. Boże, tamto coś chyba wysadziło mi myszki, czy nie? Żyjecie, żyjecie. Jak to dziwnie biega. Jakie to jest szybkie. Ty spłoniesz kiedyś? Boże święty, to mnie dogania. Tu idzie ten wolniejszy, to go zabije, ale... O, sam się rozpadł. Jezu, to było straszne. Ja chyba nie chcę tam więcej schodzić. Prawie tam zginąłem. Dobra, przegrupujmy się. Ile mamy myszek? 2 i 1 mała. Były 4, czyli 1 poległa. No to klops. A nie mam też czym was nakarmić tutaj. No mięsa wam nie dam, bo... Chociaż dam. Chciałem powiedzieć, bo mam mało, ale zerknąłem do sakiewki i tak... No chodź tu. Tu ci dam. Tobie dam. O nie! Tam coś idzie znowu. Co tu jest? Ej, on jest w zbroi i on się nie pali. On się nie pali. Czemu on się nie pali? Odejdź. Bierzcie go, myszki. Coś mu ta zbroja chyba za bardzo nie pomogła, ale stąd wyłażą dziwne stwory. Wcześniej tak nie było. To ta świnia. Będzie trzeba tu chyba w końcu zbadać te jakieś dziwne tunele, bo stamtąd różne stwory wychodzą. Warto by było te miejsce zabezpieczyć. Ja bym tu chciał kiedyś przychodzić tak normalnie. Pora wracać do domu. Cele spełnione. Żelazo zebrane. Rzeczy z tego domu w większości wzięte. Jeszcze nie zmieściłem wszystkiego, ale na pewno tu jeszcze wrócę. I tak w sumie szukałbym chyba do ozdoby czegoś takiego. Nie wiem, co to może być za drzewo z takimi liśćmi, ale czegoś takiego bym szukał właśnie. Dlatego też rozejrzę się jeszcze po drodze, czy czegoś takiego gdzieś nie znajdę. I cel to powrót do domu.